Lekcja pod tytułem Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Umiemy już rachować, czyli dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe i to samo umiemy robić z ułamkami dziesiętnymi. Niestety, można powiedzieć, często zdarzają się na przykład takie zadania. 4,1/2 minus 0,12. Albo jeszcze gorzej. 5,2 minus 3/4 razy 2,1/2. Jak widzisz, w obu tych przykładach mamy mieszankę. Ułamek zwykły, ułamek dziesiętny. Ułamek dziesiętny, ułamek zwykły, liczba mieszana z ułamkiem zwykłym. Co wtedy robić? Musimy, żeby móc porządnie porachować takie wyrażenia, zamienić albo ułamek zwykły na dziesiętny, albo na odwrót, dziesiętny na zwykły. Najpierw nauczymy się, jak to się robi, a później rozwiążemy kilka przykładów i udzielę Ci kilku rad z tym związanych. No bo najpierw trzeba się nauczyć, jak to się robi, a w zasadzie przypomnieć to sobie, bo już na pewnych lekcjach to było tłumaczone. Najpierw zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły. To jest prostsze. I uwaga, to się zawsze uda. No bo wystarczy przeczytać. Co my tu mamy? 5/10. 5/10. Dalej czytamy 36 czego? Setnych. 36 setnych. Tu co mamy? 37 tysięcznych. 37 tysięcznych. Tutaj 12, czyli 12 całych i 5 setnych. 5 setnych. No a w tym ostatnim przypadku 1 cała, czyli 1 i 15 setnych. 15 setnych. Takie ćwiczenia to były na samym początku, jak uczyliśmy się o ułamkach dziesiętnych. Więc to jest prostsze. Uwaga, to się uda zawsze. Czyli każdy ułamek dziesiętny albo liczbę z ułamkiem dziesiętnym da się zamienić na ułamek zwykły. Zapamiętaj, to się uda zawsze. I to jest dobra wiadomość. A teraz jak jest na odwrót? Czyli zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny. Poznałeś dwie metody, bądź poznałaś. Metoda pierwsza polega na tym, że rozszerzamy mianownik do 10, albo do 100, albo i do 1000. Jak? Popatrzmy sobie na jedną drugą. Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie 10 w mianowniku. W jaki sposób? Przez rozszerzenie. Trzeba i licznik, i mianownik pomnożyć przez wspólną liczbę, taką, żeby w mianowniku dało 10. Jeżeli od razu nie wiesz, jaka to ma być liczba, to wystarczy to 10 podzielić przez ten mianownik. Podzielmy. 10 podzielić na 2, to ile to jest? 5. Czyli i licznik, i mianownik mnożymy razy 5. 5 razy 1, 5, 5 razy 2, 10. No i teraz 5/10 to już łatwo zapisać 0,5. Następny przykład. Tu znowu chcemy mieć 10 w mianowniku, to przez ile musimy mnożyć? Przez 2. I licznik i mianownik mnożymy przez 2. 2 razy 3, 6, 2 razy 5, 10. Czyli mamy 0,6. Popatrzmy, co tu można zrobić. Czy dziesiątkę podzielimy na czwórkę bez reszty? Nie. Ale już 100? Owszem, tak. 100, bo jak podzielimy na 4, to będzie 25. Czyli rozszerzamy przez 25. I licznik, i mianownik trzeba mnożyć przez 25. 25 razy 3 to jest 75. 25 razy 4 100. 75 setnych, czyli 0,75. Następny przykład. Tu też w mianowniku będziemy mieli 100. Przez ile trzeba pomnożyć? Przez 4. 4 razy 8, 32. 4 razy 25, 100. Czyli 0,32 setne. No a tu co będziemy mieli w mianowniku? 10 na pewno nie, za mało. 100 też za mało, a więc próbujemy dla 1000. Przez ile trzeba pomnożyć, żeby dostać 1000 w mianowniku? Przez 5. 5 razy 50 to jest 250, 5 razy 200 1000, czyli 250 tysięcznych, a więc 0,250. I teraz uwaga, jeżeli, to jest ważne, znajdziesz taką liczbę,
przez którą pomnożysz licznik i mianownik i dostaniesz albo 10, albo 100, albo 1000, to wszystko w porządku. Natomiast nie zawsze to się da wykonać. Bo pamiętaj, że takie dzielenie, takie jak tu, czy takie jak tu, tutaj musielibyśmy wykonać takie dzielenie 1000 podzielić na 200 równa się 5. Nie zawsze takie dzielenie jest wykonalne, to znaczy dostaniemy wynik bez reszty, bo tutaj nie może być reszty. Więc te rozszerzenia ładnie się udają, ale tylko dla wybranych mianowników. No i to jest pierwsza metoda, którą zresztą ćwiczyliśmy już kiedyś. Rozszerzenie do mianownika 10, 100 albo 1000. Jeśli się uda, no to mamy ułamek dziesiętny. Metoda druga. Jak nie może znaleźć tego rozszerzenia, czyli przez co mnożyć, to można spróbować metodą drugą, która mówi tak. Dzielimy licznik przez mianownik. Górę przez dół. No to spróbujmy. 16 40. Czyli dzielimy 16 podzielić na 40. Próbujemy dzielić. W jedynce się mieści 40? Nie. W 16 się zmieści 40? Nie. No to tu jest 0, przecinek i teraz dopisujemy 0. I już mamy 160 na 40. Zmieści się? Zmieści się 4 razy. 4 razy 40 to jest dokładnie 160. Odejmuję, wychodzi 0, czyli to jest równe 0,4. Udało się. Świetnie. Ta zamiana wyszła. Popatrzmy na tą zamianę. 11 szesnastych, czyli 11 podzielić na 16. Zobaczmy, czy nam się uda. W jedynce 16 się nie zmieści, w 11 też nie, czyli mamy 0, przecinek i teraz możemy 0 dopisać. 110 szesnastek. Ile się zmieści? 6. Całych szesnastek zmieści się 6. No to policzmy, ile to będzie 6 razy 16. 6 razy 6 to jest 36. 6 razy 10 to jest 60. 60 i 36 to jest 96. Odejmujemy. Ile nam tutaj zostanie? 110 odjąć 16. Tu będzie 4 i 1. 14. Następne 0 nam opada. I teraz 140 podzielić na 16. Ile szesnastek całych zmieści się w 140? 8. 8 razy 6, 48. 8 razy 10, 80. 80 i 48 to jest 128. Odejmujemy, 140 odjąć 128, 12. Kolejne 0 dopisujemy. No i mamy podobny problem jak poprzednio. 120 podzielić na 16. Ile całych szesnastek w 120 się zmieści? 7. Mnożymy. 7 razy 6, 42. 7 razy 1 to jest 70. 70 i 42 to jest 112. Ops, tu za dużo. Dwójeczkę. 112, a nie 122. 120 minus 112 to jest 8. Dopisujemy następne 0. 80 podzielić na 16. Ile tutaj zmieści się szesnastek w 80? 5. 5 razy 16 to jest 80. I wreszcie koniec. Nie ma reszty. Czyli wychodzi nam 0,6875. Udało się, ale uwaga, zobacz, to już dużym kosztem. Tu było mało obliczeń, a tu już trzeba się było sporo naliczyć. Kto jest słaby z takiego dzielenia, no to widzi już, ta metoda nie jest dla mnie, prawda? Nie za bardzo dla mnie ta metoda jest. No popatrzmy na następny przypadek. Tutaj były ułamki samodzielne i trzeba było dzielić licznik przez mianownik. No a jak jest, kiedy jest liczba mieszana? Tak samo, bo 7, czyli liczbę, przepisujemy. Samą część ułamkową trzeba zamienić na ułamek dziesiętny. Czyli w tym wypadku 6 podzielić na 30. Podzielmy. 6 podzielić na 30. W szóstce ile się zmieści 30? 0. Dopisujemy przecinek, a w 60? 2. 2 razy 30 to jest 60. Odejmujemy, wychodzi 0, czyli 0,2. A więc 7 i 6/30 to jest 7,2. Tu szczęśliwie też łatwo poszło.
A więc podsumujmy sobie, jak to jest z tym zamianą ułamków zwykłych na dziesiętne. Pierwsza metoda to zamiana taka, że rozszerzamy, tak żeby w mianowniku było 10, albo 100, albo 1000. Już mówiłem, nie zawsze będziemy wiedzieli, przez co mnożyć, żeby rozszerzyć. Druga metoda, no to dzielenie licznika przez mianownik. Ta metoda prawie zawsze się uda, ale nie dla wszystkich ułamków. Istnieje spora taka grupa ułamków, dla których się niestety nie uda. Żadna z tych metod nie zadziała, ani pierwsza, ani druga. Popatrz. Nie zawsze można zamienić ułamek zwykły na dziesiętny. Tu są takie przykłady ułamków. Dlaczego nie można? Popatrzmy na ten pierwszy ułamek, 1/3. No zgodnie z tą drugą metodą będę próbował dzielić licznik przez mianownik. 1 podzielić na 3. Dzielmy sobie. W jedynce żadna trójka się nie zmieści, więc jest 0 i dopisuję 0. 10 na 3, 3. 3 razy 3, 9, odejmuję i wychodzi 1. Dopisuję 0. Patrz, znów jest dziesiątka. 10 na 3, 3. 3 razy 1, 9. 1, dopisuję 0. 3. 3 razy 3, 9. Odjąć 1, dopisuję 0 i tak dalej. W nieskończoność do końca świata moglibyśmy liczyć i tu nam nieskończona ilość tych trójek wyskoczyła. Podobne przyjemności, w cudzysłowie, zdarzą się w wypadku tych ułamków. Jak chcesz, to się pomęcz. Zobaczysz, że pojawi się seria liczb, seria cyfr. Czasami to będzie seria tych samych cyfr, albo seria dwójek bądź trójek cyfr, które się będą w nieskończoność powtarzały. To jest taki specjalny typ ułamków. Poznasz go w gimnazjum, ten specjalny typ ułamków. Natomiast musisz zapamiętać, że może się zdarzyć, że jak masz jakiś ułamek, to w żaden sposób, bo właśnie jest o coś takiego, nie zamienisz go na ułamek dziesiętny. A więc ułamek dziesiętny zawsze zamienimy na zwykły. Każdy. Natomiast ułamek zwykły niestety nie zawsze zamienimy na ułamek dziesiętny. I to jest zła wiadomość. No i teraz poćwiczmy. Mam tutaj zestaw przypadków. Odgrodzę je, bo dla tego dolnego dam Ci pewną mądrą radę. Dla górnego mądrej rady nie będzie, bo zobacz, co my tu mamy. Ułamek dziesiętny, ułamek zwykły. I teraz tak, każdy z Was, każdy z uczniów lepiej lubi jedne ułamki, a z drugimi ma pewne problemy. No i jak widzi taki przykład, no to wie, muszę tak, albo to zamienić na zwykły, albo to na dziesiętny. Ale już pamiętam, ułamka zwykłego czasami nie da się na dziesiętny. Więc można by powiedzieć tak, zawsze jak się da, zamieniaj na ułamek dziesiętny. Chyba że treść zadania mówi coś takiego, zamień na ułamki zwykłe i oblicz. Ale to wtedy gwarantuję Ci, że to się da wykonać. Albo zamień na ułamki dziesiętne i oblicz. To ci, którzy układali zadania, pewno nie dadzą wtedy w takich zadaniach o takich wrednych ułamków. Nie bój się, oni o tym wiedzą, że takie wredne są i takich Wam nie dadzą. Natomiast w takim przypadku trzeba wykonać polecenie. W pozostałych przypadkach, jak masz do czynienia z dodawaniem albo z odejmowaniem, to Ty decydujesz, którą drogą podążysz. Czy zamienisz dziesiętny na zwykły, czy zwykły na dziesiętny. No i teraz tak jak mówię, bezpieczniej jest podążyć tą drogą, że zamieniamy ułamek dziesiętny na zwykły, bo to się zawsze wykona. To zawsze wykonasz. Natomiast tu na przykład tego ułamka też byśmy nie zamienili. Też byłby to ułamek, który się nie zamieni, bo ma w mianowniku trójeczkę. No więc bezpieczniej jest zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe. Ale dlaczego tego uczniowie czasami nie lubią? No bo popatrz, zamieńmy. 4 dziesiąte. 4 dziesiąte dodać 2 trzecie. No bo co teraz trzeba zrobić? No sprowadzić do wspólnego mianownika. Nie każdy dokocha to sprowadzanie do wspólnego mianownika. Dlatego często uczniowie bronią się rękami i nogami i próbują o taki ułamek zamienić na dziesiętny, a to się nie da. Sprowadźmy do wspólnego mianownika. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 30. Tu będziemy mieli mnożenie przez 3, a tu przez 10. No nie tłumaczę sprowadzania do wspólnego mianownika. Kto tego nie umie, niech wróci do odpowiedniej lekcji. Więc tu będziemy mieli 12 trzydziestych, a tu będzie 20 trzydziestych. No i oczywiście po środku nie równa się, tylko znaczek dodawania.
Dodajemy, mamy 32 trzydzieste, czyli 1 i 2 trzydzieste, czyli 1 i 1 piętnasta. Tu wyciągnąłem całość, a tu skróciłem. Popatrzmy na kolejny przypadek. Znowu, tu mamy 1/5, a tu 12 setnych. Czy to jesteśmy w stanie zamienić na ułamek łatwo? Łatwo na ułamek dziesiętny. Zawsze zadaj sobie pytanie, czy umiem łatwo i szybko i bezbłędnie taki zwykły ułamek na dziesiętny zamienić? Jak tak, to w porządku. To się da łatwo zamienić na ułamek dziesiętny, bo cóż, pomnożymy licznik i mianownik przez 2 i mamy 2 dziesiąte. Czyli inaczej 4 i 2 dziesiąte minus 12 setnych to jest 4 i 8 setnych. Kto nie wierzy, to niech sprawdzi. Tego się w końcu teraz w tym momencie nie uczymy. Więc w wypadku dodawania i odejmowania, po pierwsze pamiętaj, ułamek dziesiętny zawsze zamienisz na zwykły. Więc jak korci cię, żeby zamienić ułamek zwykły na dziesiętny, to przez chwilę się zastanów, czy umiem to szybko i bezbłędnie zrobić. I dopiero wtedy się za to bierz. Jak nie, jak masz wątpliwości, to idź tą drogą, czyli dziesiętny na zwykły. To jest moja dobra rada. Jak zrobisz, to jest twoje ryzyko, pamiętaj. Tak jest w dodawaniu i odejmowaniu, a w dzieleniu i mnożeniu. Tutaj raczej radzę postępować w sposób następujący. Jeżeli masz taką sytuację jak tu, że dzielisz przez ułamek zwykły, albo mnożysz przez ułamek zwykły, czyli mówiąc krótko, kiedy mamy do czynienia z mnożeniem bądź z dzieleniem, lepiej jest to robić na ułamkach zwykłych. Dlaczego? No, zaraz to zobaczysz. Po pierwsze, w dzieleniu i mnożeniu nie trzeba sprowadzać do wspólnego mianownika, czyli nie ma tej przykrości, którą uczniowie, której bardzo unikają. Po drugie, no popatrzmy. 1,7 zapiszę. 1,7 razy 3 czwarte to jest 17 dziesiątych. Przepraszam, powiedziałem razy, tu jest podzielić. Nadal podzielić przez 3 czwarte. No a dzielenie przez ułamek to jest nic innego jak mnożenie przez jego odwrotność, jak pamiętasz. A to się wykonuje łatwo. Jeszcze tu sobie można skrócić. Czyli tu będziemy mieli 2, tu 5. I w końcu mamy 2 razy 17, 34, 5 razy 3, 15. Czyli 2 i 4, 15. Mnożenie lub dzielenie, a pamiętaj, że dzielenie to się i tak sprowadza do mnożenia, na ułamkach zwykłych łatwiej wykonywać. Na dziesiętnych to pewnie trzeba by to robić pisemnie, pod kreską, a na zwykłych to trzask, trzask, mnożenie, tu jeszcze się skraca i jest miło. Popatrzmy, jak tu będzie. 2 i 3 dziesiąte. Jak widzisz, dziesiętny zamieniłem na zwykły, razy 4 siódme. To się równa. 2 razy 10 to jest 20 plus 3, czyli 23 dziesiąte razy 4 siódme. O, skrócimy se znowu. Tu jest 2, tu jest 5, czyli mamy 2 razy 23, 46, 5 razy 7, 35, czyli po wyciągnięciu całości 1 i 5 i 6 to jest 11 35. I gotowe. A więc w wypadku dzielenia i mnożenia doradzam, no ale nikt cię nie zmusi. Jak nie lubisz, to będziesz robić po swojemu. Doradzam działać na ułamkach zwykłych. Czyli ułamki dziesiętne zamieniać na zwykły. Dziesiętny na zwykły. Tak radzę. Bo po prostu później już jest łatwiej. Tu nie ma problemu z zamianą i sprowadzaniem do wspólnego mianownika. Czy skorzystać z tej rady? No to już jest twoja decyzja. Popatrzmy sobie na ostatni przypadek. Co tu się dzieje? Dodawanie w nawiasie i mnożenie za nawiasem. Wiemy, że najpierw trzeba będzie wykonać nawias, a dopiero później przemnożyć. No, teraz jaką decyzję podjąć? Tu mamy ułamek dziesiętny i 2 zwykłe. Co zamieniamy na co? Moim zdaniem, ponieważ tutaj jest mnożenie przez ułamek zwykły, a przed chwilą mówiłem, łatwiej jest mnożyć ułamki zwykłe, to lepiej ten ułamek zamienić na ułamek zwykły. Nawet kosztem tego, że tutaj trzeba będzie za chwilę sprowadzić do wspólnego mianownika. No bo co to będzie? 3